Cześć kochani, jak zwykle w pięknym dniu wita Was Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia, czyli wszystko to, co służy naszemu zdrowiu. Nie tylko chodzi o naszą somę, czyli ciało, ale chodzi o umysł, ducha i tak dalej. I dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami kilkoma takimi refleksjami, bo mamy, słuchajcie, bardzo ciekawy czas. Kiedyś Rzymianie mówili, mieli takie porzekadło: obyś żył w ciekawych czasach. To był rodzaj przekleństwa, a więc słuchajcie, przyszło nam się żyć w bardzo ciekawych czasach. Niezależnie od tego, jakie są konfiguracje, powiedzmy w Polsce, to ważne są konfiguracje ogólnoświatowe. Pożyjemy po prostu wśród innych narodów, wśród innych państw na globie, na naszej ziemi, w naszym domu, a tu dzieje się masa różnych historii. W ostatnim czasie, nagrywam tę audycję w czerwcu 2024 roku, więc dzieje się bardzo dużo, zachodzą różne zmiany. Mam takie wrażenie, nawet jestem pewien, że wiecie co, mam tutaj takie nożyce, o właśnie, mam nadzieję, że są widoczne. I te dwa ostrza nożyc, no tych nożyc się rozwierają coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Na jednym ostrzu są jedni, na drugim ostrzu są drudzy. Nie określam w tej chwili, kto jest na jakim ostrzu, ale te nożyce się rozwierają. Rozchodzimy się jako ludzkość i niezależnie od dużych mas, powiedzmy, nazwijmy to tak szumnie społecznych, ale również, znaczy te nożyce mają symbolizować bardzo szerokie podziały, tak prawdę mówiąc. Z jednej strony przecięcie pewnych więzów, a z drugiej strony rozwarstwienie. I te podziały przechodzą również przez rodziny, na różnych tłach dosłownie. Począwszy od polityki, poprzez religię, poprzez medycynę. Tematów jest masa różnych i to są tematy nas różniące. Tak jak mówił kiedyś Jezus, to mówią Ewangelie, nie przyszedłem, nie przyszedłem przynieść pokój, tylko ogień i miecz. No więc myślę, że jeszcze na ten temat też audycję zrobimy sobie z dziedziny takiej szeroko pojętej duchowości, rozumienia pewnych rzeczy. Przecież on nie chodziło mu o wojnę, żeby się ludzie rżnęli, palili i tak dalej, tylko po prostu ostre podziały. Prawda, jest jedna, jedyna prawda, tak prawdę mówiąc, właśnie tak prawdę mówiąc, chociaż niektórzy mówią, że prawda jest jak nasze szanowne siedzenie, każdy ma swoją, no to też poniekąd jest racja, ale jest pewna uniwersalna prawda. Prawda, która mówi o tym, żeby nikogo nie krzywdzić, zawsze wspomagać. To jest zasada Huny, starożytnej nauki, dalej zasada jednocześnie Chrystusowa. Czyli na tej zasadzie, że nie rób temu innym tego, co tobie po prostu niemiłe, a więc zawsze pomagać, nigdy nie szkodzić, to jest jedna sprawa. I po prostu wzrastać. Wielokrotnie powtarzam w swoich audycjach, w niektórych audycjach, że naszym celem jako człowieka na Ziemi, tych wielokrotnych powrotów, tych inkarnacji, bo nie przychodzimy tylko raz, to trzeba po prostu wrzucić coś do kosza z bajkami, że tylko raz i koniec, kropka, nabroiłeś bracie, sąd, od razu prokurator, od razu wyrok, piekło i tak dalej. To są bzdury, tak prawdę mówiąc. Przepraszam, że być może urażę czyjeś uczucia religijne, ale trzeba też skończyć z tym urażaniem uczuć religijnych. Chodzi o to oczywiście, żeby nikogo nie obrażać, e, nie wyzywać, nie używać jakichś strasznych słów i tak dalej, ale po prostu zwyczajnie dyskutować na różne tematy, wyjaśniać, objaśniać, pytać, bo inaczej po prostu stajemy się albo fanatykami, albo zwyczajnymi głupcami, albo jednym i drugim po prostu. I teraz słuchajcie, przechodząc do tematu, tak jak powiedziałem, są dość trudne czasy do zrozumienia. Schodzą w tej chwili na Ziemię potężne energie zmieniające nas i nasze ciała, i nasze umysły. No, nie umiem tego wyjaśnić, nie umiem tego udowodnić, nie zamierzam nawet. Natomiast ja mówię o swoich odczuciach i o odczuciach wielu ludzi, z którymi mam do czynienia, z którymi jestem bardzo blisko. Oni to samo mówią. No, to są ludzie, tak uważam, na niezłym poziomie rozwoju duchowego.
I każdy z nich, wielu z nich to samo mówi. Te informacje spływają po prostu z różnych źródeł, że coś się zmienia. Jedni mówią, no weszliśmy w erę wodnika i następują przemiany, tak zwane duchowe w nas. I, I tutaj mamy problemy, bardzo znaczne problemy. Jakie problemy? Otóż słuchajcie, że spotykamy na drodze również ludzi, którzy usiłują nas nawracać w różnych dziedzinach. Zaraz do tego dojdziemy. I my też chcemy wzrastać niejednokrotnie w różnych dziedzinach, czy to jest edukacja, czy to jest medycyna, czy polityka, czy w ogóle o szeroko pojęty rozwój duchowy, religia i tak dalej, czy w ogóle systemy religijne, systemy wierzeń. I szukamy źródeł, szukamy jakichś książek, szukamy ludzi, którzy nami pokierują. I to jest zupełnie zrozumiałe. Każdy z nas to przechodzi, pewnie przechodzi. Szukaj, też przeczytałem masę różnych książek, aż w końcu znalazłem swoją własną ścieżkę. I tu chodzi o to, żeby nie stać się nigdy niewolnikiem tak zwanych autorytetów, tak zwanych guru. Tutaj trzeba od razu powiedzieć, że po prostu możemy napotkać na swojej drodze patologów, patologiczne różne zjawiska. Zaraz będę o tym mówił. I teraz posłuchajcie. Chodzi o to, że każdy z nas otrzymuje pewną wiedzę, pewne umiejętności. To są nasze talenty. Czasami odkrywamy je bardzo późno. Trzeba te talenty rozwijać. Tak jak w przypowieści biblijnej, że Pan dał trzem sługom po prostu talenty, czyli pieniądze. Jeden z nich zakopał, bo się bał, że straci, że ktoś ukradnie mu, więc zakopał. Inny pomnożył, inny gdzieś coś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej. I później, po pewnym czasie, jak przyszło do rozliczania, no to ten sługa, który zakopał, dostał najbardziej po uszach. To ja tobie dałem talent, dałem wszystko, talent, czyli miara, powiedzmy, pieniędzy pewnych, tam srebra i tak dalej, a ty z tym nic nie zrobiłeś? Nic nie pomyślałeś, tylko zakopałeś bezmyślnie, żeby to leżało? Przecież to jest bez sensu. Po to dałem ci te dary, żebyś rozwijał i służył sobie i wszystkim innym, których napotkasz na swojej życiowej drodze. A więc należy te talenty rozwijać. Ale tu się właśnie, jak mówiłem, po prostu mamy pewne rodzaje patologii. Mam do czynienia z tymi patologiami, bo w ostatnim nawet czasie spotkałem kilku ludzi i różne historie i z opowieści z własnego doświadczenia, że na przykład ktoś otrzymał no pewien dar, wszedł na ścieżkę takiego powiedzmy uzdrawiania. No, stara zasada, medice curate ipsum, czyli lekarzu ulecz się sam, tak, w cudzysłowie. A więc spotykam na przykład ludzi, którzy nagle łyknęli coś tam metaforycznie, jakąś wiedzę, nagle stali się po prostu absolutnymi fanatykami. I męczą tych innych ludzi. Weź kup to, kup tamto, to jest jedyne rozwiązanie na twoje problemy zdrowotne czy jakieś inne i tak dalej. Przechodziłem przez to dla samej ciekawości. Yy, Okazało się nie tak dawno, że w ogóle, i nie tylko ja, akurat znalazłem się w tej sytuacji, e, bliska mi również osoba bardzo znalazła się w tej samej sytuacji, okazało się, i to od dwóch różnych ludzi, takich fanatyków, powiedzmy w tym momencie, powiedzmy fanatyków zdrowia nazywam to. Niewykształconych, nieposiadających jakiejś wiedzy, ale tak owładniętych ideą, że oni wiedzą wszystko najlepiej. Jedynie guru, pewni siebie nieprawdopodobnie, jestem bardzo na to uczulony. Mam pewną wiedzę, akurat osoba, o której ja mówię, bardzo im bliska, też ma niesamowitą wiedzę, bo jest biologiem, biotechnologiem, więc trudno ją po prostu oszukać, jeżeli chodzi o różne historie. I spotyka człowieka, który no, zaczyna pleść bzdury z naukowego punktu widzenia, z punktu widzenia podstaw naukowych, no plecie bzdury, nie ma wiedzy, ale jest tak absolutnie przekonany o swojej racji, że głowa mała. I teraz czasami spotyka taki człowiek innych ludzi, którzy nie siedzą w tematach, a takich ludzi jest, słuchajcie, w internecie masa. Ja widzę tych, którzy prowadzą swoje kanały, wypowiadają się
o rzeczach, o których nie mają pojęcia, ale wypowiadają się z ogromną pewnością siebie i wtedy widzę komentarze. Jezu, jak dobrze cię spotkałem, jaką ty masz wiedzę i tak dalej, a człowiek mówi bzdury. Nie ma zielonego po prostu pojęcia. Jeżeli chodzi o naukę, to często no to się potwornie kłóci z tym, co wiemy na 100%, czego się nie ma po prostu oszukać. I teraz, a więc słuchajcie, są pewni ludzie, którzy potrafią nas omamić, zwyczajnie omamić. Ich pewność siebie jest nieprawdopodobna i to dotyczy, słuchajcie, wszelkiego rodzaju kapłanów różnych wyznań, dotyczy lekarzy, dotyczy nauczycieli, dotyczy wielu uzdrawiaczy, bioenergoterapeutów, różnej maści, dotyczy prawników, dotyczy polityków i tak dalej, i tak dalej. Oni wiedzą najlepiej. A my, jak ta szara masa, mamy w to uwierzyć, że to, co oni mówią z ogromną pewnością, jest na 100%, na co ja mówię, na 200% jest pewne, oni mają absolutną rację. I to jest dla nas, słuchajcie, pułapka. Nie dajmy się chwycić w te pułapki. Dlaczego? Dlatego, że my mamy być wolni, absolutnie wolni. My powinniśmy się absolutnie przyglądać bardzo uważnie takim fanatykom, albo takim wszystko wiedzącym, albo takim guru, sprawdzać to, szukać potwierdzeń, szukać zaprzeczeń. Nie jest to łatwa praca, ale kto powiedział, że to ma być łatwe, od razu łatwe, lekkie, przyjemne i tak dalej? Tak jak pójście do szkoły, najpierw się uczymy. Wysiłek sportowca na przykład, który chce bić rekordy świata, to jest ogromna, ciężka, potwornie praca. No więc niektórzy z nas mówią, a ja to w ogóle wolę nie wiedzieć, ewentualnie przyjmuję tę ciemnotę, którą nam to po prostu wciska. Na zasadzie, ciemny lud to kupi. Pewna zasada mm, pewnego człowieka, klasyka już tej dziedziny. I teraz tak, popatrzcie, wielu z nas otrzymuje różne dary. Niektórzy na przykład otrzymują dar jasnowidzenia, autentycznie jest takie coś, przewidywania przyszłości pod pewnymi warunkami, pod warunkiem, że coś tam nastąpi. Pamiętajmy, że nikt z nas nie jest absolutem, Bogiem, źródłem, który wie wszystko, a więc może się mylić. Natomiast ci ludzie często wypowiadają się z ogromną pewnością siebie. Na 100% wiedzą. Zamiast mówić, słuchajcie, wychodzi na to, że może być tak i tak. Nie daje żadnej stuprocentowej pewności, że to nastąpi, natomiast na dzisiaj, na ten czas, na to wskazuje. Natomiast nie oznacza to, że my tego nie mamy, nie możemy zmienić. Teraz popatrzcie. Mam też przykład chociażby lekarzy, którzy potrafią, zwłaszcza onkologów, którzy potrafią powiedzieć z ogromną pewnością siebie, zostało panu czy pani 2 miesiące życia, koniec, kropka. W jednej z audycji mówiłem, że medycyna jest nauką statystyczną, więc ja rozumiem, że na ileś tam przypadków, na 1000 ludzi, którzy mieli podobny problem, iluś ludzi przechodziło to w taki sposób, ilość taki i tak dalej, więc statystyka, ale statystyka często jest zawodna. Więc to jest tylko metoda statystyczna. Nie, nie oznacza to, że ci ludzie, ci powiedzmy, którzy zajmują się naszym zdrowiem, są bogami. Nie mają prawa wręcz tego po prostu powiedzieć. Ale to nie dotyczy też tylko lekarzy, to dotyczy wszelkich innych po prostu zawodów, które mają wpływ na wielu innych ludzi. Wielka pewność po prostu siebie. I teraz posłuchajcie, a więc czasami właśnie są ludzie, którzy rodzą się z pewnym darem albo otrzymują go. Czasami dochodzi do tego, że najlepiej to jest w takim przypadku, kiedy, bo znam takie przypadki, że ktoś przeżył śmierć kliniczną i to zmieniło totalnie jego życie. Być może faktycznie w tym momencie otrzyma jakiś dar, czy jasnowidzenia, czy pomocy ludziom i tak dalej. I on wie, co na tamtym świecie, że tak powiem, co on tam zobaczył, i zaczyna służyć ludziom z pełnym serduchem, z pełnym oddaniem, z ogromną uczciwością, bo on po prostu posiadł pewną wiedzę już. Natomiast wszyscy ci, którzy otrzymali te różne talenty i uważają, że to jest ich, oni to wypracowali, oni się z tym urodzili, bo w takiej rodzinie, i jestem jedynym guru, ja tu co powiem to jest na 100% i koniec, kropka. I zaczynają wykorzystywać ludzi.
zaczynają tworzyć jakieś grupy, uzależniają tych ludzi od siebie, zamieniają się w takie wampiry energetyczne. Znam takie przypadki. Zaczynają pokrzykiwać na innych, pouczać. Tam nie ma żadnej odrobiny nawet miłości. Cała reszta to ma im służyć. Ja nie chcę się odnosić do wielu przykładów straszliwych tragedii w Gujanie Brytyjskiej, czy już nie pamiętam, gdzie to było wiele, wiele lat temu, że ponad 900 osób popełniło samobójstwo pod wpływem samozwańczego po prostu proroka. Wyjechali gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych właśnie do Ameryki Południowej i to była tragedia jedna wielka, bo miał być koniec świata, więc odbierali sobie życie, bo jakiś po prostu szaleniec wtłoczy im to, ale dzisiaj mamy też szaleńców różnych, przeróżnych, w małych grupkach. To są często bioenergoterapeuci, którzy potrafią już Pana Boga za nogi chwycili już wiedzą, znają się na wszystkim i tak dalej. Ja po prostu nie chcę nikogo urazić, nie chcę nikogo obrazić, nie mówię o wszystkich z danych grup, ale to są również księża, to są również nauczyciele, wiedzący wszystko najlepiej często, to są sędziowie, to są adwokaci, to są policjanci, to są mechanicy samochodowi. Po prostu takich ludzi jest wielu. Więc nie chodzi mi o obrażanie, tylko chodzi o to, żeby z jednej strony ci, którzy mogą mieć wpływ na innych ludzi, żeby mieli wielką pokorę w sobie. Nie chodzi o upokorzenie. Upokorzenie to jest zupełnie co innego, a pokora to jest zupełnie co innego. A więc, żeby mieli wielką pokorę w sobie, wiedzieli, że to, co otrzymali, to jest dar dla nich, który mają rozwijać i którym mają służyć innym. Niekoniecznie za darmo na planecie Ziemi. Mają prawo brać za to pieniądze. Bo godzien jest robotnik zapłaty swojej. Ziemia jest planetą materii przede wszystkim i chodzi o to, żeby utrzymać tą równowagę, wielokrotnie o tym też mówię w audycjach, równowagę między materią a duchowością. Żaden przechył nie jest po prostu na Ziemi wskazany. Jak mówił XIII-wieczny mnich Mistrz Eckhart, niesamowita postać. Chodzi o to, że masz być na ziemi, nie cytuję dosłownie, ale masz być również nie z tej ziemi. Czyli trzeba dbać o równowagę między duchem i materią. Dbać o własne ciało, dbać o swego ducha. Każdy przechył jest po prostu niewskazany. To jest jedna sprawa. I teraz tak. Posłuchajcie, wielu z nas, jeszcze raz powtarzam, otrzymuje różne dary i jedni to stosują takie coś. Jeżeli to jest tylko dar do matematyki, do języka polskiego, do sportu, to żaden problem. To jest takie naturalne, rozwija to albo nie rozwija. Ale niektórzy na przykład, no właśnie, załóżmy, otrzymują dar czy uzdrawiania, czy jakiegoś przewidywania, zaczynają się tym bawić. Dar do jakichś kart, rozkłada karty, tarota i tak dalej, zaczyna tym się bawić. Bawi się, autentycznie się bawi, traktuje to z taką lekkością, nie szanuje tego daru, marnuje ten dar. Inni, jak powiedziałam, zaczynają służyć jakby ciemnej stronie, czyli po prostu zaczynają wykorzystywać, uzależniają ludzi od siebie. A więc przyciągają różnych ludzi, każą oczywiście sobie płacić systematycznie pieniądze. Nie ma w tym niczego złego, gdyby to było uczciwe absolutnie, ale przyjdź następnym razem, przyjdź następnym i ten obiekt, że tak powiem, tych działań, za każdym razem przychodzi, uzależnia się od tego całego guru, jasnowidza, terapeuty czy coś w tym rodzaju. I za każdym razem płaci. A co będzie w następnym tygodniu? A czy mąż mnie nie rzuci? A czy żona mnie nie zostawi? A czy to, czy tamto? A co ja mam robić? Człowieku, dostałeś rozum i intuicję, rozwijaj to w sobie sam. Przez pewien czas możliwe, że powinieneś skorzystać z jakichś sensownych porad, jakiegoś trenera, jakiegoś coacha, jakiegoś przewodnika, jakiegoś nauczyciela, ktoś, kto ma pewną wiedzę, nie, mamy problem prawny, idziemy do prawnika, do jakiegoś radcy prawnego, to zupełnie zrozumiałe. Mamy problem zdrowotny, idziemy do kompetentnego w danej dziedzinie lekarza, o ile jest to bardzo dobry lekarz i tak dalej. A więc raz, że nie należy się po prostu tym bawić, jakieś przywoływanie duchów, takie inne historie. Druga para kaloszy, drugie spojrzenie to jest to, że niektórzy zaczynają się obawiać tych zdolności.
Boże, czy ja nie zwariowałem przypadkiem? Co to jest? Widzę coś, słyszę coś i tak dalej. Coś nie z tego świata. I później modlę się, Boże, zabierz ode mnie to, ja się tego boję w ogóle. A tego się nie trzeba bać, to jest wielki dar. Trzeba to rozwijać. Tak, dar, jeszcze raz powtarzam, do matematyki, do plastyki, czyli malowania, rzeźbienia, stolarki, wielu, wielu innych rzeczy, uczenia i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko nasze, to są wszystko nasze dary, które trzeba po prostu szanować. I tutaj z kolei jeszcze raz po prostu wrócę do tych z kolei szalbierzy, którzy, jeżeli uważają, że weszli na duchową ścieżkę, to trzeba mieć pierwsza zasada na tej ścieżce rozwoju duchowego. Nigdy nie wolno uzależnić innych od siebie. Nigdy nie mogę sobie pozwolić na to, żeby inni stali się moimi niewolnikami, moimi rabami. Nie wolno, żebym ja ich wykorzystywał kompletnie. Nie wolno tego robić. Znaczy, żebyśmy się dobrze rozumieli. Wolno wszystko. Rób to, co chce ta. To nie jest zawołanie pana Owsiaka, tylko o tym mówił przecież święty Franciszek z Asyżu. Rób ta, co chce ta. Wszystko wam wolno. Ale nie wszystko należy robić. Nie należy nigdy robić tego, co staje się skrzywdą dla innych. I to trzeba bardzo głęboko rozumieć. I w tym momencie ci ludzie, którzy wykorzystają innych, którzy uzależniają innych od siebie, poniosą sromotną klęskę wcześniej czy później. To się od nich odbije. To nie musi być tak zwana sprawiedliwość nasza, powiedzmy ziemska. Po prostu sami siebie ukażą, będą musieli to przeżyć, bo jest to odpowiedzialność za wszelkie oszustwa, za wszelkie manipulacje, za wszelkie kłamstwa, za wszelkie szalbierstwa, za wszelką niegodziwość, niesprawiedliwość, za wszelką krzywdę uczynioną po prostu innym. I bardzo często właśnie tacy ludzie tak urastają we własnych oczach, czują się tacy wszystko wiedzący, bezkarni. I jest taka zasada, u mnie przynajmniej na Podlasiu mówi się, że jeżeli Bóg chce kogoś ukarać, to mu najpierw rozum odbiera. Oczywiście Bóg nikogo nie karze, to my sami nakręcamy na siebie bicz, tak prawdę mówiąc. I po prostu dotyczy to właśnie tej sytuacji ludzi, którzy uwierzyli w swoją moc, w swój rozum, w swoją bezkarność, nieomylność, swoją wiedzę absolutną i później dostają solidnie po nosie. Uwierzyli, że sami sobie wszystko zawdzięczają, że są tacy mądrzy, pogardzają innymi, nie szanują innych, robią ogromne, wielkie krzywdy dla innych. Nie chcę się tutaj odnosić do różnych spraw politycznych na całym świecie i w Polsce również, ostatnich chociażby, ale w każdym razie myślę, że ci ludzie dali się złapać w pułapkę tak zwanym pasożytom umysłu. Kiedyś pisał o tym pan Jakub Niegowski w Nieznanym Świecie, to był numer 5, jak dobrze pamiętam, z 2007 roku. Pasożyty umysłu potrafimy się omamić takim różnym pasożytom. I teraz w jaki sposób do tego dochodzi? Po prostu, bo pozwalamy sobie fruwać w obłoczkach. Zamiast twardo trzymać się mateczki ziemi, zamiast rozumieć, jeszcze raz powtórzę, że wszystko, co otrzymaliśmy, to otrzymaliśmy. Tak jak apostoł Paweł mówi. Znaczy ja nie chcę tutaj, wiecie, słuchajcie, stawać na ambonę, czy stawać gdzieś na jakieś podium i tam wygłaszać mów i powiedzmy i bawić się w jakieś, powiedzmy, w jakiegoś klechę, który będzie nauczał, jakieś lekcje tutaj przeprowadzał nawrócenia. Mówię po prostu o tym, jak jest. Chodzi o to, że wracam do apostoła Pawła, co masz, czego byś nie otrzymał? Otrzymaliśmy wszystko. Więc jeżeli coś przywłaszczamy, że te wszystkie dary, które żeśmy otrzymali, przywłaszczamy, to popełniamy przede wszystkim potężny błąd. Bo idziemy coraz bardziej w tą niedobrą stronę. Już uwierzyliśmy, że jesteśmy nieomylni, najlepsi. Co tam cała reszta może mi mówić? To się z jednej strony zamienia w fanatyzm, a z drugiej strony już pachnie akurat dyktaturą. A tutaj jest prawda taka, że jest takie powiedzenie, że ten jest największym mistrzem, kto jest najniższym sługą.
I prawdziwy mistrz, prawdziwy guru, przewodnik, nauczyciel nigdy o sobie nie mówi, że jest mistrzem, że jest guru, że jest nieomylny. Jest po prostu skromny. Znowu odniosę się do apostoła Pawła, po owocach poznacie ich. Tak prawdę mówiąc. Jakie to są owoce? To jest skromność, to jest miłość, to jest radość, to jest poszanowanie innego człowieka. Oczywiście ja tu parafrazuję słowa z Biblii. I w tym momencie, słuchajcie, trzeba naprawdę bardzo mocno uważać na to, co się wokół nas dzieje, jacy ludzie przychodzą do nas. Chcę tylko powiedzieć, że w miarę rozwoju duchowego, takiego prawdziwego, głębokiego rozwoju, tacy szalbierze będą od was odchodzić, unikać. Ja to wiem na swoim własnym przykładzie, kiedy pojawiali się w moim życiu onegdaj przeróżni ludzie, byłem wykorzystywany w różny sposób. No, tego nie czułem. Oczywiście starałem się najwięcej im dać, no bo tak trzeba, bo to, no, przecież jestem człowiekiem, trzeba pomagać. Nie każdemu można pomóc, nie każdemu i nawet nie należy wszystkim pomagać. Tym, zwłaszcza, którzy próbują nas wykorzystywać, więc trzeba naprawdę mieć mądrość pewną życiową i takie zakorzenienie się, jak zwał, tak zwał, w Bogu, w źródle, w absolucie, odnosić się, czuć na bazie swojej intuicji, czy ta ścieżka, którą idziemy, jest właściwa, czy ci ludzie, którzy do nas przychodzą, to są ci prawdziwie świetliści aniołowie, czy też to aniołowie ciemności, z kim warto współpracować, z kim warto się wiązać. Trzeba naprawdę być takim wyczulonym na pewne sprawy. A więc posłuchajcie, kończąc już, nie będzie to zbyt długa audycja, ale myślę, że bardzo ważna. Z tego względu, że mamy do czynienia z bardzo ciekawymi czasami, trudnymi dla nas wielu, trzeba umieć wybierać, w którą stronę mamy iść. Trzeba umieć widzieć, czuć, komu możemy ufać. Nie mówię tylko o ludziach, mówię o systemie ogólnoświatowym, czy tych systemach władzy, którym jesteśmy poddawani, tym ludziom wszelkiej władzy, medycznej władzy, politycznej władzy, religijnej władzy i wszelkiej innej, czy możemy im wierzyć, czy możemy im ufać, bo oni bardzo często mają buzie pełne wielkich słów, jak to dbają o nas, o nasze interesy. A myślę, że umiesz liczyć dobrze, to licz przede wszystkim na siebie. To jest podstawowa sprawa, bo możemy dać się wprowadzić po prostu zwyczajnie w maliny. Ostatnie lata wyraźnie to pokazały. Mam na myśli te słynne wydarzenia 2019, 20, 21. Wielu ludzi poniosło no wielu poniosło konsekwencje. Wielu z tych ludzi nie ma wśród nas. Wielu się rozchorowało na całym świecie. Oni uwierzyli różnym innym. Jacy to wielcy tego świata dbają o nas. Paniczka, strach zasiany w naszych sercach, co powoduje. Uciekajcie od ludzi, którzy zasiewają strach. To strach się ma nas bać. Od tego zacznijmy. Przestańmy się po prostu bać. To jest najważniejsza sprawa, bo tak trzeba się czasami zastanowić, a tak prawdę mówiąc, to czego ja się boję? Generalnie boimy się jakichś nieprzewidzianych rzeczy, czegoś, czego nie znamy, z czym się nigdy nie spotkaliśmy. Boimy się też przede wszystkim śmierci. Ci, którzy przeszli przez śmierć kliniczną, już przestali się jej bać. Kompletnie. Ja tego nie przechodziłem. Nie wiem, czy nawet bym chciał, ale też dorastam w tym, że tak prawdę mówiąc, to czego się tam po prostu bać. Przyszedłem na tą ziemię, żeby spełnić swoje zadanie. W moim przypadku podobno bardzo trudne. Nie wiem jeszcze jakie do końca, trochę się domyślam. Podobno tak kiedyś usłyszałem od no nieprzeciętnego człowieka, że byłem jedynym w pewnych okolicznościach, który się na to zdecydował. Przyjść w tym czasie na ten świat i robić swoje.
Jak, co? Jeszcze dokładnie tego nie wiem. Myślę, że to, co robię, to jest taki początek tylko. To ta wiedza, którą przekazuję, przykład, który po prostu daję dla wielu ludzi, jest potrzebny. Nie dla mnie. To jest, słuchajcie, to nie chodzi o fałszywą skromność czy coś w tym rodzaju, bo wiem, że wykonuję solidną robotę. Jak najuczciwiej jak tylko mogę. Wiem o tym i gdybym temu zaprzeczał, że nie, tak fałszywie skromny, to byłbym albo faktycznie kłamcą, albo po prostu nie wiem jak to nazywać, nieważne. Chodzi tylko o to, że mam takie uczucie, że faktycznie robię to, co robię bardzo uczciwie i na bazie, najlepiej jak tylko potrafię, na bazie tego, co dzisiaj wiem, gdzie jestem, na tej zasadzie. I tu chodzi o to, jeszcze raz powtarzam, że nikt z was, nikt z nas nie może stać się niczyim niewolnikiem, niczyim, niezależnie od dziedziny, którą się zajmujemy. Czy też jeszcze raz powtarzam, wierzenia, religia, medycyna, prawo, wszelki rodzaj władzy i tak dalej, i tak dalej. Mamy zachować, każdy z nas, kto wie troszeczkę więcej niż inni w swojej dziedzinie, ma być, odnosić się z ogromnym szacunkiem do innych. To dotyczy mechanika samochodowego, który jeżeli umie naprawić samochód, to ma to robić uczciwie. Nie może wtłaczać człowiekowi oszustw w postaci a proszę pana, bo tam się posypało to i tak dalej, on częściej później zachachmęci. To jest tylko przykład oczywiście. Nie mówię o tym, że wszyscy mechanicy są tacy i tak dalej. To dotyczy policjantów, którzy mają nam pomagać, służyć ludziom, a nie, jak się słyszy, bo on dostał władzę do ręki w postaci dosłownie, w postaci pałki, tisera, czy tasera do paraliżowania po prostu, czy gazu łzawiącego. Widziałem to w poprzednich latach, bo uczestniczyłem w wielu demonstracjach w Warszawie, widziałem, jak wielu policjantów, patologów, że tak powiem, zachowywało się w stosunku do nas, spokojnych ludzi, tak prawdę mówiąc. Nie rzucaliśmy kamieniami. Więc to jest po prostu przerost. Ci z kolei mają swoje władze. Wielu lekarzy, którym totalnie odbiło, profesorów, którzy dali się kupić, omamić albo zaszantażować. I tu przykładem chociażby jest profesor Frydrychowski, który potrafił spalić odważnie swoje dokumenty uprawniające go do leczenia. To jest postawa dopiero życiowa. To jest niesamowite. I takich przykładów, takie przykłady, słuchajcie, można byłoby mnożyć, więc naprawdę już kończąc, słuchajcie, z jednej strony bądźcie wolni w tym wszystkim, co robicie. Nie macie obowiązku mi wierzyć też. Nie musicie mi wierzyć. Sprawdzajcie, weryfikujcie. Macie prawo mieć zupełnie inne zdanie. Z pełnym szacunkiem to przyjmuję. Natomiast ci, którzy stoją wyżej, tak jak Piłat, który powiedział do Jezusa: mam prawo cię zabić, zarżnąć, obojętne. Ale Jezus powiedział, ale nie miałbyś takiego prawa, gdyby ci tego prawa ci nie dano. Więc ci, którym dano coś, mają po prostu obowiązek dbania o całą resztę. W najlepszym tego słowa rozumieniu. To tyle na dzisiaj. Słuchajcie, kochani, bardzo Wam dziękuję, że cały czas jesteście ze mną, z nami, z naszym kanałem, z innymi ludźmi. E, Jak widzicie, no, ja nie silę się na jakąś taką po prostu takie proste różne rzeczy. Wielu zresztą youtuberów podobne rzeczy robi. Między innymi na przykład pan Jacek Sokol, Jacek, rewelacyjna postać. I wielu innych ludzi, którzy naprawdę służą ludziom, przekazując pewną prawdę, którą posiedli i dzięki którym wszyscy my, włącznie ze mną, idziemy do przodu, posuwamy się, wzrastamy. Więc jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście, wysłuchujecie. Jeżeli ta audycja, jak podobnie jak inne, spodobała Wam się, że jeżeli nawet jakiś jeden element był dobry, no to proszę o fajne jakieś zachowania, czyli suby, lajki, jakieś komentarze i tak dalej. Wszystkiego najlepszego. Dzielcie się też tą wiedzą z innymi, bo to jest bardzo ważne. Najlepszego. Papatki. Już wyłączam się.